Co się dzieje, gdy scenariusz jest pisany przez 10 lat? Ano dzieje się to, że potem trzeba zaoszczędzić na filmie, zamiast w Ameryce jest kręcony w Czechach. Mamy ekipę, która pojawia się na tydzień przed planowanym rozpoczęciem zdjęć i film udaje się albo nie. Obcy kontra Predator to film, który miał budżet 50 milionów dolarów, właściwie 60 się zamknęło, zarobił 177, więc powiedzmy coś tam się udało zarobić, niewiele, ale coś tam, ale sam w ogóle reżyser Paul W.S. Anderson stwierdził, gdybyśmy ten film kręcili w Ameryce, to za tylko i wyłącznie dekoracje w Ameryce dalibyśmy 20 milionów dolarów, a w Czechach zapłaciliśmy tylko 2 miliony dolarów, 10 razy taniej, więc rzeczywiście pomysł, ażeby film przenieść i nakręcić w Europie, zresztą nie pierwszy, nie ostatni, był oczywisty. Ale skoro są potworne filmy, to zdradzam fabułę od A do Z. Jest Charles Bishop Weyland, pojawi się w tej roli oczywiście Lance Henriksen, skoro był Bishopem, to musi tutaj się pojawić. No i okazuje się, że coś tam jest. Na jednej z wysp odkryto jakąś piramidę i tam musimy polecieć, musimy śmignąć, musimy zobaczyć. Jadą, okazuje się, że w to wszystko są wmieszane predatory i obcy, bo jest to wyspa, jest to miejsce, gdzie od wielu setek, może nawet tysięcy lat, wielkość królowej by na to wskazywała, bo jest to największa z dotychczasowych, jakie widzieliśmy, że predatory, czy nasi jałcia, modziole przyjeżdżają, ażeby potykać się z ksenomorfami, zabijać je i wtedy stać się mężczyznami, ludźmi dorosłymi, można by tak rzec. No i oczywiście to wszystko wmieszają się ludzie tym razem, nie udaje się, wszystko rzeczywiście dobrze, predatory powoli zaczynają ginąć, 2 odkłada łyżkę, czyli mamy 3 tak naprawdę, pojawia się Scar, czyli można powiedzieć blizna, pojawia się Chopper, ale nie Chopper od helikoptera, tylko Chopper od krojenia, a także Celtic. Chodzi oczywiście o wzór, jaki tam ma jego master, czyli celtycki predator. No i 2 zostają zamordowane, królówka się uwalnia, oczywiście telegraficzny skrót, ale dzieje się, że na koniec predator wraz z naszą Saną Latan zabijają wszystkie obce, zabijają królówkę, właśnie zamrażają ją, wrzucają ją w otchłań gdzieś tam w głębi oceanu, gdzie jest zamarznięta. Możliwe, że żyje, bo pamiętaj, że nie do końca jest sprecyzowane, czy predatory, czy obce potrzebują powietrza. Lincolnie, ty dobrze wiesz, daj nam znać, czy obce potrzebują powietrza, tlenu, żeby oddychać. Więc udaje się, ale na koniec, niemalże scena po napisach, byśmy dzisiaj powiedzieli, okazuje się, że jeden z predatorów został zainfekowany obcym i tutaj mu wyskakuje z klatki piersiowej predalien, tak, obcy, który ma wszelkie genetyczne właściwości predatora, a także obcego. No i tutaj się rzeczywiście zaczyna dziać, ale to dopiero w drugiej części. Jak już mówiłem, ten film 10 lat był tworzony, bo od kiedy, tak to się stało oczywiście, od kiedy pokazali nam czaszkę w filmie Predator 2, to stwierdzono, jest popularny komiks, Obcy kontra Predator, są gry wideo, trzeba nakręcić film, tak zwany crossover, czyli Predator kontra Obcy, Obcy kontra Predator i miało to rzeczywiście miejsce już mieć wcześniej, ale 10 lat tworzono, bo taki scenariusz, bo taki, a nie inny i w ogóle, rzeczywiście wybór padł na reżysera Paula W.S. Andersona, który, jak się okazało później, jest wielkim fanem Obcego. On nie chciał w ogóle kręcić filmu o Predatorze, bardzo żałował, bo zaproponowano mu przy okazji filmu Obcy 4, żeby nakręcił tamten. Mówi, nie, dziękuję bardzo, nie mogę, mam grafik, w tym momencie idę kręcić film Event Horizon. Nie mogę, bardzo bym chciał, ale niestety nie mogę. Tamten film został wyreżyserowany przez Jeana-Pierre'a Jeanetta. No i w tym filmie zarzucano Paulowi W.S. Andersonowi, że jak to może być, że jeden zwykły, mały ksenomorf rozwala dwóch predatorów. On mówi, bo ja wolę obcych niż predatory, a wiem, że tutaj predator jest wielkim, jest pozytywnym bohaterem, a złolem oczywiście jest obcy. Jakoś tak się okazało się potem, że w drugiej części będzie odwrotnie, ale oczywiście do tego dojdziemy. Nie był on pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem był Guillermo del Toro. Bardzo znany, jest zresztą jeden z moich ulubionych reżyserów, ale stwierdził on, nie, w tym momencie rozwijam i będę kręcił Hellboya z Ronem Perlmanem, więc tam idę, śmigam. Kolejnym wyborem był David Twohy, którego na pewno możesz kojarzyć z filmów z Vinem Dieselem. Chodzi oczywiście o Pitch Black, Kroniki Riddicka i tak dalej oczywiście. On również, niestety grafik jemu nie pozwolił na to, żeby wystąpić w roli reżysera tego filmu, więc wybór padł na Paula W.S. Andersona, który miał grafik wolny. Miał co prawda kręcić Resident Evil Apocalypse, ale stwierdził, to ja odpuszczę sobie tego Residenta, i bardzo dobrze, bo to rzeczywiście nie jest dobre kino.
Co prawda został jako producent na tamtym, przy okazji tamtego filmu, ale rzeczywiście kręcił ten film. Przez te 10 lat, kiedy ten film miał powstać, w ogóle na początku był pomysł, że okej, tutaj rozwijamy AVP, ale James Cameron, reżyser drugiej części filmu o Obcym, napisał scenariusz 5. części Obcego i stwierdził, mam pomysł na 5. część. Zapytał się Sigourney Weaver, droga Ripley, masz ochotę wystąpić? Jak najbardziej mam ochotę wystąpić. Drogi Ridleyu Scottie, czy byś reżyserował? Ja wyprodukuję, Sigourney wystąpi, ty wyreżyserujesz? Pewnie, że tak, nie ma najmniejszego problemu. No ale wtedy studio stwierdziło, bo to się oczywiście wszystko przeciągało, a już dostali w końcu nowy pomysł. Zresztą sam Paul W.S. Anderson powiedział, słuchajcie, mam taki pomysł, może to zrobimy. Bardzo się im to spodobało, więc stwierdzono, robimy. Skoro tak się stało, to James Cameron powiedział, dobra, dziękuję bardzo, to ja już odkładam na półkę scenariusz, ja już nie chcę mieć z serią o Obcym nic wspólnego, nie będę już więcej nigdy kręcił. Sigourney Weaver mówi, ja również nigdy więcej nie powrócę do żadnego pomysłu o Obcym, dopóki do niej się nie odezwie Neil Blomkamp. To samo powiedział Ridley Scott, nie, dziękuję bardzo, jak dla mnie seria o Obcym to już jest zamknięty temat, tego już więcej nie będziemy wałkować, ja już nie chcę mieć z tym uniwersum nic wspólnego. Bardzo szkoda, że nie dotrzymał słowa i naprawdę nakręcił później kolejne 2 filmy, ale o tym już jakiś czas temu mówiłem. I po obejrzeniu tego filmu James Cameron powiedział, rzeczywiście, nie podoba mi się pomysł może na miks pomiędzy Predatorem i Obcym, ale jest to film dobry, film akcji, jest to mój ulubiony, jest to jeden z 3 ulubionych, z 3 najlepszych filmów o Obcym, jaki do tej pory widziałem. Ridley Scott powiedział, nie, w ogóle ten film jest beznadziejny, to w ogóle się do niczego nie nadaje. A widziałeś ten film? Nie widziałem, ale w ogóle sam pomysł jest beznadziejny, więc film też musi być beznadziejny. Jest mnóstwo nawiązania. Naprawdę mnóstwo nawiązań do serii o Obcym, do serii oczywiście o Predatorze, no bo jakże mogło być inaczej. Nasz jak najbardziej kultowy tekst You are one ugly mother i w tym momencie nie słyszymy, ponieważ film ma certyfikat PG-13. Tak, oznacza to, że wszystkie osoby, które mają więcej niż 13 lat mogą sobie oglądać, a nawet osoby, które mają mniej, jeżeli pójdą na film z dorosłym, mogą również ten film oglądać i to był rzeczywiście wielki błąd, ponieważ filmy o Obcym, tudzież Predatorze nie są to filmy familijne, nie powinny być takie, więc rzeczywiście to jest wielki zarzut. Mnóstwo oczywiście ukłonów w stronę jednej i drugiej serii, jak już mówiłem wcześniej, Hunter's Moon pojawia się, czyli tak naprawdę Księżyc w pełni, który chyba prawie w każdym filmie, nawet w moim filmie, czyli Predator Chasteltów również się pojawił, więc tutaj również to ma miejsce. I dużo nowych rzeczy, bo to jest to, co właśnie ja bardzo lubię, czyli na przykład pojawia się może nie miecz, ale to naprawdę to jest ten wysuwany miecz, który używa Predator na początku jednego z ludzi, w ten sposób właśnie traktuje i nie będzie tej broni aż do filmu Predatorzy Roberta Rodrigueza, wiem, że go produkował, ale tak się przyjęło, więc rzeczywiście trochę jest innych nowych. Dostajemy Shuriken, jak to ładnie oczywiście nazwał Paul W.S. Anderson, stwierdził, że bardzo podobał mi się pomysł z tym smart dyskiem, jak on go nazywał z drugiej części, tylko tamten za bardzo wyglądał trochę jak frisbee, więc stwierdziliśmy, że troszeczkę go zmienimy, jak może nie ukłon, ale poszedłem troszeczkę w stronę japońskich filmów, gdzie tam pojawiały się te latające gwiazdki, więc tutaj ten shuriken, tak się, że tak powiem, pojawia i w momencie, kiedy jak oglądałeś, jak tam właśnie tym shurikenem jeden z predatorów traktuje ksenomorfa, on powiedział, to jest this is a dirty Harry moment, czyli moment, kiedy jest bardzo zimny, wyrachowany ten predator, tak jak brudny Harry, czyli Clint Eastwood i rzeczywiście to wygląda dobrze. Koncepty oczywiście się zmieniały. Na początku miało być 5 predatorów, później zmieniono na 3, więc rzeczywiście tak było zrobione, wymyślone. Królowa, która się tu pojawia, jak mówiłem wcześniej, jest największą, która jest w całej historii królówek, jeżeli chodzi o obcych, nawet większa od tej z 2, to dlatego, że najprawdopodobniej ona żyje już 1000 lat, no i jak się można łatwo domyśleć, królowe im starsze, tym większe. Ale rzeczywiście film, mimo tego, że daje nam dużo smaczków, Lance Henriksen jako Bishop, chociażby ten motyw z tym długopisem, który stuka między palcami, to film podzielił fanów, ponieważ z jednej strony dostajemy film PG-13, a to nie ma takiej opcji, żeby rzeczywiście film o Predatorze i o Obcym to było kino familijne, jak już mówiłem wcześniej. Co prawda jest wersja reżyserska nieocenzurowana, która jest dłuższa o bodajże 8 czy 9 minut, gdzie tej akcji, jazda, krew, gore i tak dalej jest dużo więcej. Można to oczywiście zobaczyć na DVD, na Blu-rayach. Jak znajdę, to wrzucę w opisie link, możesz sobie sprawdzić, jak to wygląda. No ale to nie jest bardzo dobry film. Oczywiście miał się pojawić Arnold, jak bardzo często, to jest chyba motyw przewodni serii o Predatorze, no ale stwierdził,
pojawię się, nie ma problemu, ale, jak zawsze jest ale, pod warunkiem, że nie zostanę wybrany gubernatorem Kalifornii, chyba na drugą kadencję, czy coś takiego. No niestety stało się, że Arnold został wybrany gubernatorem i no powiedział bardzo chętnie, ale dziękuję bardzo, nie mogę. A może pierwsza kadencja? No nieważne, został politykiem w każdym razie. No i Arnold się nie pojawił. Szkoda, bo domyślam się, że gdyby Dutch Schaefer się pojawił, to byłoby dużo ciekawiej, dużo fajniej. No, może lepiej. A tak to fabularnie film nawiązuje oczywiście do Obcego i do Predatora. W serii Predator zarówno Obcy kontra Predator, jak i Obcy kontra Predator Requiem są w kanonie cały czas. Bo filmy z serii Predator, jak chociażby film Shane'a Blacka z 2018 roku nawiązują cały czas do tego, co się wydarzyło w tym filmie, ale można by powiedzieć, że były również w kanonie Obcego, dopóki Ridley Scott, tak, ten facet, który dopiero co powiedział, że już nie chce mieć nic wspólnego z serią Obcym, w filmach Prometeusz, a także Obcy Covenant całkowicie wymyśli na nowo historię obcych, no i stwierdzi, ok, dziękuję bardzo, dekanonizujemy w tym momencie AVP, więc jest to cały czas kanon Predatora, ale nie jest to kanonem Obcego. No i rzeczywiście szkoda, bo ten film dobrze działa jako grzeszna przyjemność, mówiłem wcześniej. Zbyt dużo rzeczy się nie zgadza, ale zbyt dużo rzeczy też sprawia, że ja ten film oglądam i mam banana, że mi się podoba, jest to proszę bardzo. I też co jest ważne, jest zachowana ta cienka czerwona linia, można by rzec, gdzie na przykład Predator Shane'a Blacka przesadził, było zbyt dużo humoru, zbyt dużo tych nawiązań. Tutaj mamy ten balans w pewien sposób zachowany i rzeczywiście pokazuje nam, że można wziąć z jednego świata, bo tak naprawdę pomyśl, mamy fanów Predatora, mówię o filmie, mamy fanów Obcego, mamy film, mamy fanów komiksu Obcy kontra Predator, mamy fanów gry wideo Obcy kontra Predator, mamy fanów planszówek, więc w tym momencie masz mnóstwo fanów i musisz zadowolić tych i tych. Hasło reklamowe, ktokolwiek wygra, my przegramy, whoever wins, we lose, nawet jeżeli znasz alfabet, kod Morsa, to na początku, kiedy mamy właśnie wiadomość przekazywaną w Morsie, to jest dokładnie to samo. Whoever wins, we lose, czyli ktokolwiek wygra, my przegramy. To jest hasło reklamowe. I ukłonów jest mnóstwo. Na początku patrzymy, w kosmosie jest królowa, pojawia się królówka, super, po czym dowiadujemy się, że nie, to jest tylko i wyłącznie satelita, filmy Weyland i Yutani, którą znamy oczywiście. Pojawia się Charles Bishop Weyland, który pojawia się również w drugiej i w trzeciej części filmu o Obcym, więc kolejne połączenie. W ogóle, kiedy Paul W.S. Anderson pisał scenariusz, to on zawsze myślał o Weylandzie tylko i wyłącznie jako o Lensie Henriksenie. I mówi, że gdyby Lance Henriksen się nie zgodził wystąpić w tym filmie, to on nie wie, co by zrobił, bo po prostu koncept był tylko i wyłącznie taki, a nie inny. Możliwe, że tego filmu wtedy by nie było, albo wyglądałby on inaczej. No, rzeczywiście udało się i fabularnie jest nie najlepiej. Jeżeli chodzi o mnóstwo osób sprawdziło, okazało się, że daty się nie zgadzały, bo tam było oczywiście to oparte o kalendarz bodajże majów, dziesiątki i tak dalej. Tam ktoś nie, ale 10 we wrześniu, tam 100 lat temu, to nie był czwartek, tylko to był piątek. Ktoś się dowiadywał i tak dalej, i tak dalej. To są małe niby rzeczy, ale fani na to zwracają uwagi. Dla niektórych to jest ważne, dla niektórych nie. Jedna osoba chce zobaczyć rzeczywiście dobry film, a inna mówi nie, rzeczywiście dla mnie jest ważna akcja i to, jak to się rozwija, jak to całe uniwersum zostanie poszerzone. Według mnie jest to film dobry, nie jest rewelacyjny, ale mogę go polecić spokojnie, czyli ocena więcej niż 6 na 10, na pewno nie 10 na 10, bo takiej opcji nie ma, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o uniwersum Obcego oraz Predatora, film fajnie je rozwija, dowiadujemy się dużo więcej, no jest to jedna z możliwości, jeżeli chodzi o Obcego, jest to kanon, jeżeli chodzi o Predatora, no i tak, po tym filmie, mówiłem, 60 milionów budżetu, zarobił 177, czyli troszeczkę zarobił, stwierdzono, ok, no to lecimy dalej i kręcimy kolejną część. No właśnie, kolejną część. They're not hunting us. We're in the middle of a war. They're using us as bait. No i skoro mamy prawie scenę po napisach, bo Obcy ani Predator nie mogą wygrać, więc skoro ginie królówka, ginie Predator, ale Predator jest zarażony Obcym i ten właśnie wyskakuje mu na końcu z tej klatki piersiowej. Wiele osób się zastanawiał, ale czy Predator nie wiedział, że jest zarażony? Okazuje się, że wiedział. Była scena nakręcona, gdzie tam Predator po prostu wiedział, że ma w środku Obcego, ale postanawia rozwalić tą królówkę, zabija tą królówkę, bierze ten właśnie swój specjalny sztylet i ma się dźgnąć, że tak powiem, w klatkę piersiową, ale okazuje się, że już niestety nie ma siły i jak najbardziej ten
Predator, ten obcy, ten Predalien przeżywa. Taka scena była nakręcona, ale zostało stwierdzono, ok, nie, my ją usuniemy, my jej nie dodamy, bo ten film jest naprawdę, musi mieć prędkość, musi mieć tempo i tak dalej, i tak dalej. Mimo że jest to jeden z najkrótszych filmów o Predatorze w serii. Paul W.S. Anderson, który ten film reżyserował, jest wielkim fanem ogólnie uniwersum Obcego Predatora i już kiedyś nakręcił film, który właśnie znajduje się w tym uniwersum, bo pamiętaj, że w tym momencie oprócz Obcego Predatora również znajduje się tu Łowca Androidów, czyli Blade Runner. No domyślam się, że idąc tym tropem Blade Runner 2049, a także Żołnierz Kosmosu, mi się wydaje, taki jest oryginalny tytuł polski, Soldier, z Kurtem Russellem i Jasonem Scottem Lee w rolach głównych i sam Paul W.S. Anderson powiedział, to jest cały czas to samo uniwersum, więc nie zdziwię się, jak za czas jakiś się okaże, że dostaniemy kolejny miks, na przykład Kurt Russell kontra Carl Weathers, czyli no, z Predatora pierwszego, będą się potykali na przykład z Newt, albo na przykład z tym pieskiem, czy tam kotkiem z drugiej części Obcego. No, mogłoby coś takiego wymyśleć. No, nie wiadomo. Pamiętaj, że Ridley Scott już nie jedną rzecz powiedział, że on nie zrobi, a potem, no niestety, nie posłuchał siebie, nie posłuchał tego, co mówił i zrobił inną rzecz. A te, jak i pozostałe oczywiście recenzje z cyklu Potworne Filmy montował Lincoln, tutaj będzie zaraz link do jego kanału, zobacz, co tam się u niego dzieje. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów o Kongu, Predatorze, Obcym i tak dalej, sprawdź tę listę. Pewnie, że tak. Tam takowych filmów jest całe mnóstwo.